Co łączy Szmonces z dowcipem o Jasiu? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Nawet nie macie pojęcia, jak musiałam się dzisiaj nagimnastykować, żeby tutaj usiąść i do Was pogadać wreszcie. Te problemy techniczne, o których pisałam na swojej tablicy YouTube'owej, to po prostu trochę zepsuty tripod, na którym zaczepiam sobie telefon. Troszkę mi się tam ułamał w jednym miejscu i ten telefon po prostu nie jest w stanie zatrzymać się prosto w jednej linii poziomej, tylko albo się przechyla na prawo, albo na lewo, więc dzisiaj postanowiłam to naprawić sama, tak na chłopski rozum, a raczej na babski rozum i po prostu w te takie szczeliny, gdzie tam nie styka, napchałam papieru toaletowego, więc kobieta potrafi. Mam nadzieję, że filmik będzie prosty, że nie będzie ten telefon gdzieś tam uciekał na boki, dopóki nie kupię nowego tripodu, to będę sobie musiała w taki sposób radzić, no ale jednak Polak potrafi. Zacznijmy dzisiaj od tego, że odcinek jest o żydowskim humorze, bo wczoraj się śmiałam, czytając Wasze komentarze, że właśnie staraliście się rozkminić, o co tej Agacie chodzi, co ona miała na myśli, mówiąc, że będzie odcinek o czymś, o co od dawna prosiliście. Sporo osób mnie bombardowało komentarzami, chcemy o żydowskim humorze, jakiś odcinek, no zrób wreszcie ten odcinek. Więc robię z papierem toaletowym w tripodzie. Widzicie, jakie poświęcenie? Więc zacznijmy od tego, że odcinek będzie trochę dłuższy niż reszta odcinków, dlatego że żydowski humor to jest tak ciekawa rzecz i składająca się z tak wielu różnych czynników, że nie można tego upchnąć po prostu w 10-minutowy filmik. Dlatego będzie trochę dłuższy, ale będzie ciekawy, obiecuję. Są takie 4, po pierwsze, najpopularniejsze seriale czy programy telewizyjne w Izraelu, które są produkcjami właśnie komediowymi albo satyrą i to są takie najpopularniejsze, najbardziej uwielbiane przez Izraelczyków. Jak zaczepicie jakiegoś Izraelczyka i zapytacie go o najbardziej znany tutaj w Izraelu serial komediowy czy program telewizyjny, to z pewnością wymienią Wam te 4, właściwie to 3, bo ten 4 to jest taki mój osobisty, kobiecy trochę wybór, ale to za chwilę do tego wrócę. Pierwsza produkcja to jest Eretz Nehederet, czyli Wonderful Country, cudowny kraj. I to jest program telewizyjny. Coś przejeżdża. Chwilę. Okay. Przyjechała ciężarówka. To jest program telewizyjny, taki trochę sketch, satyra, parodia. Jest tam sporo takich elementów parodii, na przykład parodiuje się polityków, współpracę trochę Izraela z USA na przykład, czyli parodiuje się też Donalda Trumpa czy Bibi Netanyahu. Dear people of Israel, I was told it's your birthday and you will all born on the same day, right? I'm right? Yeah. What a miracle. Land of God. Oprócz tego w satyryczny sposób odnoszą się w tym programie do bieżących wydarzeń Izraela, ale też takich troszkę starszych. Natomiast głównie jest to właśnie po prostu takie parodiowanie rzeczywistości izraelskiej i to jest program, którego niestety nie udało mi się znaleźć z polskimi napisami, zresztą tak jak kolejnych, które za chwilę wymienię. Natomiast znalazłam jakieś tam kilka odcinków na YouTubie z angielskimi napisami, więc jeżeli znacie angielski, no to można nawet da radę to obejrzeć w internecie. Kolejny serial to Ramzor. Ramzor to jest serial komediowy, którego już się nie kręci. Produkcja zakończyła się w 2014 roku. Były 4 sezony i tutaj w ogóle masakra, bo nawet z angielskimi napisami nie udało mi się tej produkcji znaleźć. Tylko po hebrajsku i obejrzałam 2 odcinki, trochę rozumiałam, trochę nie. Natomiast serial został wyprodukowany przez Adira Millera. To jest komik, stand-upowiec, uwielbiany przez Izraelczyków. I on nie tylko ten serial stworzył, wyprodukował, ale też zagrał w nim główną rolę. Więc to jest taka pozycja numer 1 dla większości Izraelczyków, albo numer 2, czy tam gdzieś na równi z Eretz Nehederet. No i trzecia opcja to jest Żydzi nadchodzą, The Jews are coming. I to jest bardzo ciekawa produkcja, dostępna chyba z angielskimi napisami, z polskimi nie wydaje mi się niestety. Natomiast ciekawa o tyle, że każdy odcinek składa się z takich oddzielnych, często niezwiązanych ze sobą scenek. I te scenki czasami nawiązują do bieżących wydarzeń w Izraelu, czasami do biblijnych, historycznych.
Więc to jest bardzo ciekawe, że tutaj możemy zobaczyć Żydów w tych czasach dawnych, jak i w tych współczesnych. To jest taki super miks, że oprócz humoru możemy tam też troszkę zbliżyć się do kultury żydowskiej. Czwarta propozycja, już taka ode mnie, to Haverot, czyli przyjaciółki z hebrajskiego. To nie jest aż taki bardzo znany serial, myślę, że raczej wśród Izraelek, jeśli już, wśród kobiet. I ciekawe jest to, że ja wcale nie wiedziałam o tym, dopóki nie natknęłam się na ten serial, szukając właśnie materiałów na ten odcinek, że na podstawie tego serialu powstał polski serial Nie rób scen, który niestety po pierwszym sezonie został zdjęty z anteny, bo oglądalność nie była zadowalająca dla producentów. Natomiast to jest o tyle śmieszne, że ten serial jest nie tyle co wzorowany na Haverot, co po prostu moim zdaniem co do joty ściągnięty, bo cały pierwszy odcinek serialu Nie rób scen jest identyczny jak drugi odcinek Haverot. Te same dialogi, wszystko po prostu to samo. I Haverot o tyle mnie przekonało do tego, żeby umieścić ten serial w tym odcinku, bo natrafiłam na taką scenkę, która właśnie nawiązuje co prawda do Rosjan, no ale Polacy też pierogi jedzą, więc zobaczcie sami. פתאום? רגע, מה אתה אוכל? זה פירושקי. פעם אמרתי לאנה שאני אוהב, פתאום הכינה לי. מה, זה לא טעים לך? לא. וגם לך זה לא טעים. תראה רק את זה. אבל זה כן טעים. תראה רק את זה. חוצפה. כאילו שאין לך אוכל בבית. אוקיי, מה יש לאכול? כלום! אני מגיעה הביתה ואני רואה שבא לי אוכל פירושקי שלא אני הכנתי. תגיד לי, אתה בכלל יודע איך זה מתפרש בתרבות הרוסית שגבר לוקח פירושקי מרווקה? O co w ogóle chodzi z żydowskim humorem, zostawiając już tam te produkcje telewizyjne? Po pierwsze, żydowski humor jest pełen autoironii, dystansu. Żydzi się śmieją sami z siebie, z własnych niedoskonałości, w ogóle ogólnie z ludzkich przywar. Mają ogromny dystans do siebie. Nie ma w tym humorze nienawiści, nawet w stosunku do wroga. Raczej jest to wszystko obracane w żart. Mówi się też o tym, że przez 2000 lat tułaczki i prześladowań Żydów, Żydzi nauczyli się w pewnym momencie po prostu dostrzegać jakby komiczne momenty i żarty w każdej sytuacji życiowej. Nawet Aleksander Drożdżyński powiedział, że dowcip w pewnym sensie dla Żydów stał się taką bronią, bo nic tak nie osłabia przeciwnika, jak ośmieszanie go. Żarty żydowskie też bywają takim wołaniem o pomoc, wołaniem o litość, taką próbą zwrócenia uwagi na problemy społeczne. Mówi się, że właśnie żarty żydowskie są bardzo często z takim jakby drugim dnem, z jakimś takim przesłaniem, że one rzadko kiedy mają być tylko po prostu śmieszne, ale powinny też jakiś przekaz nieść ze sobą. Eryk Lipiński powiedział takie bardzo ciekawe słowa, że dowcip dla Żydów był takim rodzajem walki ze strachem, z traumą, takim odreagowaniem, samoobroną, czyli dokładnie tym, czym dla Polaków w czasach okupacji był dowcip antyhitlerowski. Tak samo jak antysemityzm. To jest coś, co jak nic innego łączy wszystkich Żydów, więc Żydzi w pewnym sensie doszli do takiego wniosku, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z tak dużą nienawiścią ze strony innych nacji jest po prostu obrócenie tego w żart. I to była taka ich strategia samoobrony, żeby się z tego śmiać, bo co im w sumie innego zostało. Ciekawe jest to, jak dzisiaj na co dzień współcześni Żydzi żartują, bo to, jak kiedyś to się odbywało, to jest inna kwestia, do której za chwilę wrócę, ale bardzo taki powszechny w Izraelu na przykład i w ogóle wśród Żydów jest czarny humor. Czyli generalnie nie wypada żartować sobie z Holokaustu, no chyba że jest się Żydem. I na przykład do dzisiaj, ja też często słyszę w Izraelu, co mnie bardzo, bardzo zdziwiło, w ogóle jako Żydówkę również, bo ja nie znałam tych żartów, i na przykład o surowym nauczycielu albo bardzo wymagającym szefie, pracodawcy. Mówi się nazista w dzisiejszym izraelskim slangu. Często słychać na przykład od uczniów szkół, jeżeli mieli jakiś ciężki egzamin albo nauczyciel od nich bardzo dużo wymaga, to się mówi, że z tego nauczyciela to jest taki nazista. Ej, ze nacji, tak mówią Izraelczycy, ale nazista. Tak samo na przykład a propos egzaminu jeszcze, to często mówią, jeżeli egzamin był bardzo trudny, to mówią
ze Shoah, czyli ale Holokaust, bo Shoah oznacza z hebrajskiego Holokaust. Mówią tak samo, jeżeli mieli bardzo ciężki dzień, to mówią ze Yom Shoah, ale ciężki dzień, po prostu dzień Holokaust, czyli tak bardzo męczący. Ten humor też wychodzi w takich grupach przyjaciół, jak na przykład przyjaciele ze sobą żartują w Izraelu, to bardzo często siebie nawzajem obrażają i z siebie szydzą. Na przykład szydzą ze swojego wyglądu. Mężczyźni izraelscy są niscy zazwyczaj, więc często na przykład nazywają się krasnalami albo smerfami, albo na przykład mówią do siebie, ale z ciebie Żyd, zobacz na swój nos. Jeżeli ktoś ma taki wyraźnie żydowski nos, duży, to też tak mówią, albo na przykład śmieją się z siebie. Ja pamiętam taką sytuację, jak zaczynaliśmy się spotykać z moim partnerem i jego znajomi, jak zobaczyli moje zdjęcie, to ich reakcja była taka, że co ona w ogóle z tobą robi, przecież to nie twoja liga, daj sobie spokój, w ogóle jak ona mogła na ciebie spojrzeć. Więc takie przytyki to jest tutaj norma. Śmieszne są też taki właśnie duży dystans do siebie. Tutaj też znam jedną osobę, która jest gejem i pamiętam, że opowiadał mi swoją historię, kiedy w liceum trochę bał się przyznać swoim przyjaciołom, że jest homoseksualistą, bo nie wiedział, jak zareagują. I zwrócił się do swojego jednego z najlepszych przyjaciół i powiedział mu: słuchaj, no chciałbym się z tobą podzielić taką dosyć intymną sprawą i tak dalej, no jestem gejem. A ten przyjaciel mu odpowiedział: ja też. Chociaż wcale nie jest i dzisiaj ma żonę i dzieci, ale tak właśnie, żeby jakby pocieszyć tego swojego przyjaciela, żeby obrócić tą taką dosyć trudną sytuację i to takie wyznanie mocne, żeby obrócić to w żart, to powiedział: daj spokój, ja też. Także to jest takie typowo izraelskie, że oni właśnie, nawet jak dzieje się coś poważnego, to żeby lepiej się poczuć, obracają to po prostu w żart. To zdanie, ale z ciebie Żyd, też można często usłyszeć pomiędzy Izraelczykami, jak na przykład ktoś jest pazerny, jak na przykład za dużo pracuje, bo ciągle mu mało pieniędzy, chciałby więcej i więcej i więcej, to wtedy się mówi: już nie bądź takim Żydem, don't be so Jewish. Ciągle tylko chcesz więcej, wiecznie ci mało. Czasami też żartują Izraelczycy sobie na przykład na temat Polaków, czyli w ogóle stereotyp jest taki, że Polak to jest osoba, która dużo narzeka, Polka to jest kobieta nadopiekuńcza i tutaj często można usłyszeć, jak ktoś właśnie bardzo narzeka, że o, w pracy to źle, w szkole to źle, mało zarabiam, coś tam, to się mu mówi: nie bądź takim Polakiem, już przestań. Tak samo się tej frazy używa, jeżeli ktoś właśnie jest nadopiekuńczy. Jak ktoś tam ci powie: załóż kurtkę, coś tam, czy pij więcej wody, to też ci powiedzą: już nie bądź takim Polakiem. Polaków też się uważa za pedantycznych, więc jeżeli ktoś na przykład bardzo przejmuje się porządkiem w domu, czy tam sprząta przed przyjściem znajomych, to też się mu mówi: don't be so Polish, już przestań ciągle sprzątać w ogóle, ale z ciebie Polak, czyli narzekający, pedantyczny i nadopiekuńczy. Z kolei my też mamy przecież w polskim języku takie jakby zdania, które nam się pewnie na co dzień nie wydają obraźliwe. Dopiero jak się temu przyjrzymy, to możemy stwierdzić, że jednak może nie powinniśmy tego używać tak na co dzień. Nawet mi jako Żydówce zdarzało się używać tych sformułowań i nigdy nie wiązałam ich tak naprawdę z Żydami. To jest może śmieszne, wydaje się niedorzeczne, ale to są takie frazy, które my powtarzamy gdzieś tam bez zastanowienia. Na przykład: Żyd się pali. Jak się wam kończy benzyna w samochodzie i się pali ta ikonka, że trzeba zatankować, to bardzo często ja na przykład czy moi znajomi mówiliśmy: o, Żyd ci się pali. I nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło. To jest okropne, jak się w to zagłębi, no ale po prostu nie zwraca się na to uwagi. Tak samo jak na przykład przestań żydzić, albo pamiętam, jak byłam w liceum i ktoś na przykład kupował papierosy i jakaś osoba zamiast kupić sobie własne papierosy, to ciągle brała od kogoś, to się jej mówiło: już przestań żydzić te fajki, kup sobie swoje. Dowcip polski i żydowski mają bardzo wiele wspólnego i to dzieje się głównie dlatego, że w wieku XVIII i XIX, czyli podczas emancypacji Żydów, narodził się tak naprawdę, rozwinął się, może lepiej tak powiedzieć, humor żydowski, dowcip żydowski i rozwijał się, ewoluował najbardziej w tych krajach oczywiście, w których było najwięcej Żydów. Największe skupiska Żydów no to była Białoruś, Rumunia, Rosja, Polska przecież i dlatego też te podobieństwa. Autorami przecież największych międzywojennych przebojów byli Żydzi.
u cioci na imieninach, czy ja się boję sama spać, albo umówiłem się z nią na 9. Te wszystkie przeboje, które mogliśmy słyszeć w kabaretach, w filmach, czy na antenie Radia Polskiego, są napisane przez Żydów. Ich dzieła ukształtowały większą część tak naprawdę międzywojennej kultury rozrywkowej w Polsce. Każdy z pewnością pamięta te słynne żarty o Jasiu w szkole, które bardzo często się w Polsce powtarzało, więc pierwowzorami tych żartów o Jasiu były żarty o Mełamedach. To były dowcipy żydowskie o nauczycielach po prostu. Bo w ogóle tak naprawdę żarty żydowskie to już można było przeczytać na kartach Starego Testamentu. I te wszystkie anegdoty, przypowieści, które się znajdowały właśnie w Starym Testamencie, to jest nic innego, co my dzisiaj współcześnie nazywamy kawałami. Ciekawe są również te dowcipy etniczne, które bardzo są zresztą popularne w Polsce, prawda? Te wszystkie żarty o Polakach, Rosjanach, Żydach i Niemcach, które często się u nas w kraju powtarza. To jest bardzo interesujące zagadnienie, bo na przykład w Ameryce Północnej i w Europie w tego typu dowcipach, czyli w dowcipach etnicznych, takie narody sprytne to są właśnie Żydzi i Szkoci, czyli jak się żartuje na jakiś temat, to Żydów czy Szkotów stawia się na tej pozycji ludzi sprytnych, inteligentnych. Natomiast w dowcipach polskich jako narody głupie stawia się Rosjanów, Niemców i Żydów właśnie, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa rozbieżność, że zależnie od kraju zupełnie inaczej przedstawia się konkretne narody. I Janusz Wasylkowski stwierdził, że humor żydowski jest niemalże identyczny jak humor chiński, perski, indyjski czy japoński, dlatego że na przykład posiada wolny rytm akcji, podporządkowanie wyższej sile Boga, takie zakładanie w ogóle istnienia fatum i ogólnie taki dystans do takich codziennych problemów oraz w ogóle skłonienie do refleksji, bo zarówno dowcipy żydowskie, jak te wcześniej przeze mnie wymienione, zawsze właśnie tak jak wspominałam, mają takie przesłanie, do czegoś muszą nas skłonić, do jakiejś głębszej zadumy i też często pochylić nas nad jakimś konkretnym problemem społecznym. I a propos odniesienia do Boga w żydowskich dowcipach, to jest taka kolejna cecha żydowskiego dowcipu, że żydowski humor nikogo nie oszczędza. Oni sobie żartują z biednych, bogatych, z kobiet, z mężczyzn, z rabinów tak samo, z osób religijnych, z osób niewierzących, a nawet właśnie z samego Boga i z powiązanych z Bogiem z piekła i z raju też sobie bardzo często żartują, więc nie mają takich żadnych granic, czyli nie ma właściwie w humorze żydowskim czegoś takiego, że z tego nie wypada żartować. Żartuje się na temat wszystkiego i to też właśnie wynika z tej autoironii i z dystansu do siebie. Ten dystans do samych siebie można najlepiej, najmocniej, tak najbardziej dobitnie zauważyć w szmoncesach, bo przecież właśnie szmonces to jest najbardziej taki popularny typ dowcipu żydowskiego, pełen autoironii, wyśmiewania, szydzenia z siebie samego. I dlaczego to dowodzi temu, że Żydzi potrafią się z siebie śmiać? Dlatego, że większość szmoncesów została napisana przez samych Żydów. Kolejną ciekawą kwestią jest żydłaczenie i to jest mówienie przez Polaków z taką mocną żydowską intonacją albo pisanie lub mówienie przez Żydów po polsku z błędami w pisowni czy z błędami w wymowie. I w ogóle Robert Stiller twierdził, że właśnie poprzez żydłaczenie możemy uczynić dowcip dużo śmieszniejszym, a co ciekawe stwierdził, że żydłaczenie jest tak naprawdę możliwe tylko właśnie w języku polskim, że żaden inny język tak świetnie nie daje okazji do takiego porządnego, śmiesznego żydłaczenia jak konstrukcja języka polskiego. Nawet w tak mrocznych czasach jak Holokaust, Żydzi potrafili, mówi się, że w każdym getcie, w każdym obozie był tak zwany Rubinstein. Rubinstein to miała być osoba, która słynęła ze swojego poczucia humoru, ze swoich żartów, rozbawiała wszystkich na terenie obozu, nawet niemieckich wartowników. Ciekawa jest też w ogóle kwestia humoru samych Hasydów, bo twierdzi się, że jeżeli chodzi o dowcipy pomiędzy Hasydami, to oni nie lubią takich żartów na przykład z wyglądu, jeśli już to żartują sobie z czyjegoś intelektu, te żarty muszą mieć gdzieś zawsze jakiś morał, drugie dno. Na przykład jeśli chodzi o kalambury, to nie istniały w języku jidysz, istniały dopiero w języku hebrajskim, ale nawet w języku hebrajskim nie istniały po to, żeby sobie żartować, tylko po to, żeby szukać jakichś poważnych, historycznych skojarzeń.
Na koniec jeszcze taka ciekawa inicjatywa, która miała miejsce w Łodzi i w Tel Awiwie. To była współpraca rysowników polskich i żydowskich, którzy stworzyli razem wydane po polsku i po hebrajsku zeszyty, między innymi Czarny Wojownik z Jerozolimy. W tych zeszytach znajduje się dużo odwołań do antysemityzmu, dużo odwołań do w ogóle tego, co łączy polską i żydowską kulturę i jakie mamy wspólne dziedzictwo, więc polecam do wygooglowania sobie tego, może można jakoś przez internet te zeszyty nawet kupić. W każdym razie to jest bardzo w ogóle ciekawe, że taki projekt nazywa się Kompot, bo zapomniałam wspomnieć, że powstał właśnie we współpracy Polaków i Żydów. W ogóle, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tematem, jeżeli ten odcinek to dla Was ciągle za mało i lubicie sobie na przykład czytać szmoncesy, to podlinkuję Wam w opisie tego odcinka książkę, na której w ogóle trochę się wzorowałam, robiąc ten odcinek. Bardzo mi pomogła w robieniu takiego rzetelnego researchu i tam też macie mnóstwo szmoncesów do poczytania, więc oprócz takich suchych faktów macie też właśnie te same dowcipy same w sobie. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mój tripod przetrwał, więc jednak prowizorka zadziałała. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!